Opuszczam Bombaj z przekonaniem, że jest on najgorszym miejscem, w jakim w życiu byłem. Nie wiem jeszcze, że wkrótce wyrośnie mu silna konkurencja. Pociągi dalekobieżne złożone są z 4 klas wagonów, czyli pierwszej, drugiej i trzeciej klimatyzowanych oraz najtańszej klasy Sleeper, która od trzeciej różni się tylko tym, że nie ma klimatyzacji i nie ma również okien. Zastanawiając się, jak w tym kraju nie oszaleć, dojeżdżam nocnym pociągiem do Jaipuru, stolicy Rajasthanu. Witam z Jaipuru, miasta, gdzie według filmu znajdował się Best Exotic Hotel Marigold, znanego z tego, że podobno jest różowe, bo kilka głównych budynków jest różowe. Jaipur od razu wydaje się na tyle przyjemniejszy, że na grożące mi szaleństwo może być pewnym remedium, choć o bólu głowy też łatwo nie pozwoli zapomnieć. Może ciasteczko z larwami na osłodę dnia. Metro kosztuje 12 rupii i dostaje się taki żetonik. Ej, faktycznie całkiem takie różowe to miasto. O, małpy sobie chodzą. W sensie tam na budynku. Za wejście do tej słynnej knajpy na dachu, skąd należy zrobić sobie zdjęcie na Instagrama, płaci się 200 rupii, ale plus jest taki, że później jak się coś zamówi, to te 200 rupii odliczają od rachunku. A przy okazji to, co jest za moimi plecami, to tak zwany pałac wiatrów. Ale najpierw znajdźmy może jakiegoś fryzjera, bo kto to widział, żeby się małpa pchała na salony do pałaców. Może to zmęczenie Bombajem, a może senny klimat Rajasthanu sprawia, że Jaipur nawet w miarę mi się podoba. Trafiam tam też na najlepszy hostel, jak później ma się okazać, w całej podróży po Indiach. A po co im tu na bramach wejściowych kolce? To już wiemy. Odsyłam do filmu z Zanzibaru. No dobra, powiem też tutaj. To jest zabezpieczenie przeciwko słoniom. Wiem, że ta ciekawostka zmieniła wasze życie na zawsze. No, ujdzie. Ale do standardów zambijskich lub nikaraguańskich, jak widać, jeszcze trochę im brakuje. Trochę jak ten Denzel, Pump It Up zacznę śpiewać. No nieważne. Właściwie czemu ja to zrobiłem dopiero po zdjęciach z legendarnego instagramowego miejsca? Czyli będę jak małpa na zdjęciach, a nie jak Denzel. Dobra, to jak widzę, w tym momencie zaczyna się już pora kolacyjna, bo nawet nie obiadowa. Słońce już zachodzi, więc chyba sobie darujemy ten pałac na dzisiaj, co nie? Bo przecież w skali czasu YouTube'owego to jak mrugnięcie okiem mogę wrzucić następną scenę z jutra, a tymczasem kontynuujmy podjęty wątek, jak tutaj nie oszaleć. Ważnym aspektem tego zagadnienia jest transport. W miastach, gdzie istnieje metro, najlepiej wybrać właśnie je, jeśli nam po drodze, bo to najczystszy, najtańszy i najszybszy środek transportu w Indiach. Ja już jeździłem 2 w Bombaju i w Jaipurze, więc jestem ekspertem od indyjskiego metra. Umówmy się. Lecz nie wszędzie będzie nam dane zaznać tego luksusu. W miejscach, które metra nie posiadają, czy tego chcemy, czy nie, z pomocą przyjdą nam tuk-tukarze, skłonni zawieźć nas wszędzie, gdzie tylko chcemy
jeśli tylko damy się im obrabować. Jak do tego nie dopuścić? Ponoć przelicznik jest taki, że 1 kilometr powinien kosztować 10 rupii. No i dobra, uzbrojeni w tę wiedzę wchodzimy do gniazda węży. Okay? 250. You're crazy. 200 rupees. No właśnie, bo tutaj dużo turystów jest, to myślisz, że frajera znalazł. Ja ogólnie mogę sobie wrócić metrem za 12 rupii, tak jak przyjechałem, ale no chcę zademonstrować proces. Mam nadzieję, że docenicie ten wysiłek dydaktyczny. Jeden z kierowców oferuje mi podwózkę nawet za darmo, o ile tylko wejdę obejrzeć jego sklep. Sklep akurat nie ma żadnego szyldu i dziwnym trafem znajduje się w nieoznakowanej piwnicy w jakimś ciemnym zaułku. Nie wiedzieć czemu, nie przyjmuję tej intratnej oferty i postanawiam jechać za normalną opłatą. Aha. Okej, so here you have 100. Dobra, zatem atakujemy. Tak? Uszedłszy z życiem po raz kolejny, może opowiem o kolejnej rzeczy, która jest bardzo istotna w tym kraju. A rzeczą tą jest odpowiedni nocleg, gdzie można odpocząć po przeżyciach doznanych na ulicy. Hello. Dal, rice, chapati. Oh yeah. Znalezienie dobrego noclegu jest moim zdaniem w Indiach kwestią priorytetową. I nie jest to wbrew pozorom aż takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. No dobra, nie jest to też jakaś fizyka kwantowa, ale łatwo się naciąć. Kurczę, tutaj wiatr trochę wieje, może mnie nie słychać. Dobra, pójdę gdzieś, bo później będzie szumiało znowu. Kiedy wejdziemy na booking.com, czy tam jakąś inną stronę do wyszukiwania noclegów, znajdujemy dużo bardzo tanich hosteli, po tam 200, 300, 400 rupii, które mają całkiem niezłe oceny. Na zdjęciach wyglądają ok. No i wydawałoby się, że nic tylko brać. No widać, taka jest normalna cena, skoro mi się wyświetla w jakimś mieście 50 noclegów takich, w takiej półce cenowej, no to widać, taka jest norma tutaj. Otóż nie. Żeby znaleźć nocleg, który spełnia jakiekolwiek standardy cywilizowanego świata, w Indiach trzeba się liczyć z wydatkiem około 1000 rupii za noc. No właśnie na tej liście to się wydaje, że to już jakieś burżujstwo, nie? No co ja będę jakieś takie drogi brał, jak tu wszystkie są tańsze. No właśnie tutaj nie warto na tym oszczędzać akurat. Te hostele takie z tej najtańszej półki cenowej, warunki w nich są po prostu skandaliczne. No skandaliczne. To nie jest dla człowieka, to jest jak kojec dla psa, dają ci twarde łóżko, jakby spać na gołym drewnie, biegają wszędzie robaki, jakkolwiek by to na zdjęciach nie wyglądało, jakiekolwiek by nie miało oceny. Zazwyczaj te oceny pochodzą, warto zwrócić też uwagę, czy są wystawione tylko przez Hindusów, którzy na przykład są kierowcami tira i się cieszą, że mogą spać pod dachem zamiast w rowie i już dają 10, im wszystko jedno. Czy może tych ocen na przykład jest 5 i są wystawione przez kuzyna, wujka i siostrzenicę. Obsługa zazwyczaj jest tragiczna, kible są no takie, że lepiej iść na dwór się wysikać. I nie o to mi chodzi, żebym ja był poszukiwaczem nie wiadomo jakich luksusów, bo ja uwielbiam prymitywne, lokalne noclegi. Jestem wielkim fanem spania po jakichś tych oborach, gdzieś tam jak spałem w Nikaragui czy w Afryce, dla mnie to jest super przygoda. Część przygody w podróży to jest właśnie spanie w takich miejscach, ale nie w Indiach. Dlaczego nie w Indiach? Dlatego, że w jakimś innym kraju nocleg służy mi tylko do spania, ewentualnie do zaliczenia jakiejś przygody, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, do po prostu frajdy, że śpię w jakimś takim lokalnym miejscu, ale później sobie mogę iść na plażę, na spacer, idę sobie
brzegiem jeziora, oceanu, wstąpię sobie na piwko. Taki nocleg służy mi tylko do tego, żeby spędzić te 8 godzin, mieć to w dupie, później się pośmiać, żeby była fajna przygoda. Natomiast tutaj, po całym dniu, na tych rozwrzeszczanych, rozklaksonowanych, brudnych, zakurzonych, obskurnych ulicach, jedyne o czym człowiek marzy, to mieć te chwilę jakiegoś azylu w czystości, gdzie można sobie wziąć prysznic i odpocząć po tym. I gdybym miał przez dłuższy czas spać w tych oborach pomiędzy karaluchami a hałasującymi 2-4 na dobę Hindusami, no to strzeliłbym sobie w łeb po prostu. Jak zatem uniknąć przykrej konieczności zastrzelenia się wobec takiego obrotu spraw? Otóż radziłbym stosować się do poniższych wytycznych. Po pierwsze, trzeba sprawdzić, wiadomo, oceny miejsca, gdzie chce się spać. Tak minimum przyzwoitości w Indiach to jest 8, ale to jest takie już minimum. Jak coś jest poniżej 8, to już można się spodziewać, że nie wiem, pobiją was tam. No i dobra, ale też musi być dużo tych ocen, w miarę dużo wystawionych, tak przynajmniej ze 100, żeby to nie było wystawione przez krewnych i znajomych, tylko faktycznie przez gości. I warto zwrócić uwagę, czy obcokrajowcy też wystawiają dobre oceny tam, czy tylko Hindusi. To jest raz. 2, żeby zobaczyć cenę. No jak będzie coś kosztowało 300 rupii, no to nie ma szans, że to będzie dobre miejsce do spania. Nie ma szans. Po prostu będziecie nienawidzić tego miejsca po 15 minutach. Tak jak mówiłem, 1000 rupii, może się to udać. Nie mniej. No i właśnie taki doskonały przykład mogę wam tutaj zaprezentować w miejscu, w którym jestem. Nazywa się Home of the World. Ma abstrakcyjnie wysoką ocenę na Bookingu, aż mi się to wydawało dziwne, ale tych ocen jest mnóstwo. I w same dziesiątki praktycznie. I dużo obcokrajowców tutaj wystawiało dobre oceny, więc się skusiłem. Kosztuje 1000 rupii, czyli akurat tak, tyle ile powinno kosztować. Zapraszam do pokoju. Śpi sobie tutaj 2, 4, 6, 8 osób, ale no standard. Łóżko jest wygodne, jest w miarę cicho, bo nie jest przy samej ulicy, więc nie słychać tych zasranych klaksonów przez całą noc. Łazienka jest tutaj i najważniejszą jej cechą jest to, że jest czysta. A w tych hostelach po 300 rupii to... Oj nie, tak by to nie wyglądało. Byłaby osrana dziura w ziemi i wiadro z wodą, w którym jeszcze pływają zdechłe muchy i tym się masz umyć. No tak by było. Co jednak najwspanialsze w tym miejscu to, że właściciele są uczciwi, mówią normalnie po angielsku, nie są chamami. Mało tego, powiedziałbym, że wręcz przeciwnie. To jak są gościnni, to też przekracza wszelkie granice, aż to jest nie do wiary dla mnie, ponieważ niby w ofercie jest tam zawarte śniadanie w cenie noclegu, ale to nieprawda. Otóż w cenie tak naprawdę zawarte są wszystkie posiłki, jakie tylko sobie chcemy. Możemy sobie przyjść śniadanie, obiad, kolacja, jeszcze poprosić o dokładkę. Możemy żreć cały dzień za darmo tutaj. Ja tego nie robię, jem tam jeden posiłek dziennie, bo głupio mi, no. Ale oni zapraszają, że można niby tak robić. Co więcej, zaoferowali, że można bezpłatnie robić pranie tutaj. Po prostu zostawić, wystarczy torbę przed drzwiami z praniem. Jak się wróci, to będzie gotowe. Organizują też wycieczki różne tutaj. Ja nie chcę żadnych organizowanych wycieczek, ale można sobie na jakieś testowanie lokalnej indyjskiej kuchni z nimi pójść, albo tam po jakichś pałacach opowiedzą historię i tak dalej. I tak dalej. Więc nocleg jest rewelacja. Jakby ktoś kiedyś był w Jaipurze, to ciężko mi wyobrazić sobie, że można znaleźć lepszy. Ale na czymś to skończyliśmy wczoraj? Ach, pałac! No tak, akurat się znalazł za moimi plecami. Co za zbieg okoliczności. Gdzie tu się włazi? Mimo sceptycznego nastawienia do zwiedzania pałacu Hawa Mahal, ten okazuje się jedną z fajniejszych atrakcji w dotychczasowej podróży. Tak zwany Pałac Wiatrów został zbudowany
pod sam koniec XVIII wieku. Sprawdziłem przed chwilą na Wikipedii i nazywa się tak z tego względu, iż przez 950 ileś tam tych okienek malutkich ciągle wpada lekki wiatr, przez co panuje tutaj nieustanna bryza. Niczego takiego nie stwierdziłem, patelnia jak skurwysyn. Jednakowoż okienka z drobnymi otworami zostały zaprojektowane po to, że Maharadża, który zlecił budowę tego pałacu, zamknął sobie tutaj swoje kobiety i okazał taki odruch serca, żeby mogły sobie patrzeć na ulicę, ale żeby nikt z ulicy nie widział ich, no bo to tak nie wypada, żeby ktoś kobietę Maharadży oglądał. No i zbudował sobie takie dziurki i sobie mogły przyjść i popatrzeć przez dziurkę. Co za historia. Ale nie no, w sumie tutaj ładnie jest. Niech będzie, nie będę narzekał. Dobra, będzie tego pałacowania. Mam taki pomysł, że pojedziemy tam. Niech słonią zatrąbi na nich. Ależ ma długi ogon ta małpa. Nie ma tu potrzeby chodzić do zoo. Wystarczy na ulicę, która prowadzi nie bardzo wiem dokąd. Studnia schodkowa, która się nazywa Panamina Kakund, coś takiego. Pochodzi z XVI wieku, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ja po prostu widziałem to miejsce kiedyś w jakimś filmie, chyba w tym hotelu Marigold. I chyba w jakimś jeszcze to było. I chciałem sobie przyjechać, jak już tutaj jestem. Tam na wzgórzu widać jeszcze, jak góruje nad nami Amer Fort, czyli też kolejny słynny pałac obronny, ale no mam nadzieję, że nikogo jakoś strasznie nie rozczaruje, ale po prostu mnie wystarcza do szczęścia, że go widzę sobie, jak sobie góruje. Spacerując uliczkami starego Jaipuru, zaczynam rozumieć, dlaczego do Indii przylgnęła łatka mistycznego, tajemniczego i pięknego kraju. W miejscach takich jak to możemy wyobrazić sobie, że kiedy do Indii docierali dawni podróżnicy, zanim pokryła je warstwa śmieci, rosnąca populacja zamieszkała w slumsach, a sportem narodowym stało się oszukiwanie turystów, to faktycznie takie były. Ale kozacka okolica w sumie, nawet bez wspinania się do tego fortu. Małpy, słonie, świątynie, dzieci w krykieta grają, no po prostu pocztówka z Indii, czego chcieć więcej. Nie no, serio, mi się tu nawet podoba. Okazuje się, że ten Jaipur całkiem w sumie fajny. No dobra, może nie będzie to miasto, które mi się później będzie śniło nocami z tęsknoty i wyczekiwania, aż tu kiedyś wreszcie wrócę, ale trzeba przyznać mu, że ma całkiem sporo do zaoferowania. O, na przykład można sobie przyjść tutaj nad jeziorko, które przy brzegu trochę jest zarośnięte syfem, no ale to już mniejsza, bo tutaj mamy takie płachty, więc tego niby nie widać, dopóki się za nie nie przejdzie. A na środku jeziorka, jak zapewne zwróciliście uwagę, wyrasta sobie budyneczek. Jest to słynny pałac Jal Mahal, czyli pałac na wodzie. Chodźmy poszukać jakiegoś cienia, bo gorąco, co nie? Też się zgrzaliście zapewne. Jak widać, nie tylko ja wpadłem na ten pomysł. No ale dobra, czemuż ten pałac jest na wodzie, a właściwie to pod wodą, bo podobno 4 jego piętra są poniżej poziomu jeziora. Otóż, jak twierdzą niektóre źródła, w XVI wieku przyszła taka susza, że zbudowali tamę
i się zrobiło jezioro i zalało pałac, który, jak twierdzą inne źródła, w ogóle nie był pałacem, tylko przyjeżdżał sobie tutaj Maharadża polować na kaczki. Czyli w sumie jakaś woda musiała być. I nie to, że jestem tak głupi i leniwy i nie chciało mi się doczytać, ale jak Boga kocham, gdziekolwiek się nie poczyta o tym pałacu, to wszędzie jest napisane coś innego. Raz, że został zalany w XVI wieku, gdzie indziej, że został zbudowany w XVIII wieku. No to dziwne, został zbudowany już od razu zalany od 200 lat. No niech mu będzie. Tak czy inaczej ładnie wygląda. I tak żeśmy sobie pogadali w cieniu, że mi tu właśnie przyszli z jakimś głośnikiem i rozpuścili muzykę na pełną więc przenosimy się kawałeczek dalej, ale o czym ja chciałem mówić dzisiaj? Hello friend, o tym nie chciałem mówić. Nie, no bo jedziemy przecież na wycieczkę, tak, wczoraj kupiłem bilet, odpalamy jedną z popularnych wyszukiwarek noclegów, w sumie gadam o niej często, a co, płaci mi kto za to? A poza tym też nie jest taka idealna, ale dobra, dość pieprzenia, gdzie to my jedziemy do New Delhi. Zczaiłem się w ogóle, która jest godzina, kurczę, zaraz to może żadnej wycieczki nie być. No dobra, jadąc już w tuk-tuku znalazłem sobie takie coś. To do metro. Dobra. Bierzemy Mustache Delhi. Czego te pociągi takie długie robią? No, jesteśmy. Nocleg jest. Czego chcieć więcej? No i nie było po co się spieszyć. Zresztą z nimi zazwyczaj nie ma po co się spieszyć, z tymi pociągami, w sensie... O, jedzie. Bo... no ten tylko 20 minut opóźniony, ale rekord póki co mój... No, wait. How can I go? Co on wyprawia, kurde. Wyskakują jeszcze idioci. No, ten 20 minut opóźniony tylko był. Ale mój rekord póki co to był ten do Kolhapuru, się spóźnił 4 godziny. Skoro już... Kurwa, teraz przyszedł i się będzie gapił na mnie. Kupiłem przecież tę nie najdroższą, tę droższą klasę zamiast najtańszej jak chciałem, bo już nie było biletów, to tutaj mamy taki luksus. No, zobaczmy sobie jaki to luksus. Przejście między wagonami. Tutaj trzymana jest w tym higienicznym schoweczku pościel, którą później wymienią. Nie, no to już jest wymienione chyba. Mamy sobie dwie toalety. Jedna z dziurą w ziemi, druga z dziurą w ziemi. Śmierdzi to kurwa jak w chlewie. Po prostu coś takiego to ostatni raz miałem okazję zaznać, jak stałem w korku i przede mną ciężarówka taka ze świniami jechała i akurat miałem otwarte okno. Zapach swym zasięgiem terytorialnym obejmuje również wagon, chociaż nie aż tak bardzo, bo są niby te drzwiczki, więc trochę odgradza. Przejdźmy zatem zobaczyć nasze królewskie, nasze posłanie. To jest ta droższa klasa, czyli druga, więc są po 2 łóżka w rzędzie. W trzeciej klasie byłyby po 3 łóżka w rzędzie, czyli razem 6 osób w takim przedziale. Mieściłoby się w pierwszej klasie, byłyby 2 łóżka i taka jest różnica. Pociągi w Indiach kojarzą się z jakąś taką mistyczną, romantyczną przygodą. Tymczasem muszę niestety poinformować was, że indyjskie pociągi mają w sobie mniej więcej tyle samo romantyzmu, co ożygany pisuar. Może przejdziemy się jeszcze na chwilę do tych tańszych przedziałów, zobaczyć jak to wygląda z kratką w oknie. Podsumowując, jeśli chcecie przyjechać do Indii i nie oszaleć... O! Dobra, mamy tutaj. Mamy to. Są okienka z kratkami. Tutaj jakieś dziecko się gapi. No, mają taki sam układ, że łóżka piętrowo, tylko że zbierają robaki na gębie w nocy śpiąc. Podsumowując, jeśli chcecie przyjechać do Indii i nie wkurzyć się bardzo na śmierć i nie mieć dość tego wszystkiego, to nie przyjeżdżajcie do Bombaju.
nie przyjeżdżajcie z tego co już widzę do Delhi. Jedźcie sobie do Jaipuru. Albo w ogóle najlepiej to do Tajlandii gdzieś. No. Pierdolę, jaki tu jest chleb wokół tego dworca. No nie wiem, może się już tak odzwyczaiłem. Zbyt dawno temu wjechałem z Bombaju, się odzwyczaiłem albo coś, ale... Albo faktycznie jest najbrudniejszy kraj na świecie, bo... No masakra to jest, kurwa. Nędza i rozpacz po prostu, no. Ale włączyłem się na chwilę, żeby to pokazać, chociaż nie chcę mi się tego nagrywać, nie chcę mi się tu już w ogóle być. Jeśli Ci się podobało i chciałbyś lub chciałabyś pomóc jakoś w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo wydatnie w tym pomogą. Jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało i masz gdzieś, czy kanał kiedykolwiek się rozwinie, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.